witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem listopada. Listopad był mało obfity w książki, bo udało mi się przeczytać tylko 4. Jest to jedna książka czytana i 3 audiobooki. W zasadzie zaczęłam ten miesiąc od audiobooka, książki, którą widziałam gdzieś tam w Instagramie, bo to nowość tegoroczna. Książka Anny Langner Piękny i martwy. To był taki romans opowiadający historię dziewczyny i chłopaka. Natomiast jakby to był taki typowo halloweenowy romans, bo mamy dziewczynę, która ma swoją firmę i wraz z przyjaciółką próbują tą firmę cały czas ciągnąć do przodu i no, potrzebują do tego pieniędzy, więc ona sprzedaje mieszkanie w kamienicy i wynajmuje mieszkanie ze współlokatorem, a ta koleżanka mieszka z siostrą i ta dziewczyna też tam mieszkała, natomiast nie chciała im więcej przeszkadzać, bo no, czuła się jak piąte koło u wozu. Więc wynajmuje mieszkanie w takiej dziwnej uliczce, zapomnianej przez świat. No i mieszka tam ze swoim współlokatorem, no ale po jakimś czasie okazuje się, że ten współlokator no, nie do końca jest żywy. I tam była trochę taka, tam była fajna relacja, bo on się w niej zakochał, ona w nim i był tam trochę było realizmu magicznego, ponieważ ten chłopak mógł na nowo okazać się człowiekiem, ale potrzebował pewnych rzeczy do tego i właśnie ta nasza główna bohaterka mogła mu w tym pomóc. Tam były też sceny takie pełne erotyki, natomiast tutaj akurat w tym wypadku to mi aż tak nie przeszkadzało, jak w kolejnych książkach, w kolejnej jednej książce w zasadzie, którą czytałam w końcu już listopada. No i ogólnie podobała mi się ta książka. Na pewno będę chciała poznać jeszcze inne książki Anny Langner, bo widzę, że jest ich sporo, a nawet okazuje się, że czytałam jedną, bo kiedyś czytałam Stowarzyszenie Słodkiej Zemsty i ta książka mi się spodobała i teraz dopiero zobaczyłam, że jest to tej samej autorki. No i ta autorka, muszę powiedzieć, że jest bardzo płodną autorką, bo już dużo książek napisała. Kolejnością pójdę. 4 książki to pamiętam. Kolejna książka to była Dedykacja, książka, którą już kiedyś czytałam. To był taki reread. Książka, do której mam wielki sentyment, nawet jeżeli po tak długim czasie od czytania podchodzę do tej książki inaczej, to nadal ta książka mi się podoba i uważam, że jest naprawdę dobrą książką, natomiast każdy w tej książce znajdzie coś zupełnie innego, bo w młodszym wieku ta historia tej dwójki bohaterów, Jake'a i Katie, wydawała mi się bardzo romantyczna i wydawała mi się taka no idealna miłość, tylko z takim nie do końca szczęśliwym zakończeniem. Tak teraz uważam, że ta ich znajomość była toksyczna. Na początku na pewno nie, bo ona, ta Katie, darzyła właśnie Jake'a takim czystym uczuciem, natomiast on zamiast miłości w pewnym momencie wybrał karierę i to zaważyło na całych losach i uważam, że to zakończenie, które jest w tej książce, jest bardzo szczęśliwym zakończeniem dla Katie zwłaszcza. Ja tą książkę szukałam długo, właśnie ze względu na to, że była to taka książka, mój ideał romansu. Natomiast, no nie wiem, co ja kiedyś widziałam, ale kiedyś też czytałam Zmierzch i też wydawał mi się super, a teraz właśnie w grudniu robię reread Zmierzchu i już kończę 2. tom. I jakby uważam tę historię za taką toksyczną bardzo. W szczególności związek Belli i Edwarda, ale o tym nie dzisiaj.
O tym powiem w kolejnym pewnie podsumowaniu czytelniczym, bo nie będę robić kolejnego filmu typowo pod zmierzch, bo nie... Chociaż może jeżeli nie uda mi się skończyć w grudniu czytać, to w styczniu skończę, wtedy podsumuję tę serię, bo planuję też przesłuchać ten 5. tom, który wyszedł niedawno z perspektywy Edwarda, choć podejrzewam, że będzie to ciężkie, bo zaczęłam już kiedyś czytać tę książkę i nie podobała mi się, ale odeszłam od dedykacji. Mamy tutaj książkę duetu pisarskiego. Ta książka w czasie teraźniejszym dzieje się w przeciągu 8-9 dni i w zasadzie zaczyna się tym, że Kate dostaje telefon od swojej przyjaciółki, a mieszka gdzieś zupełnie na drugim końcu kraju, że Jake wrócił. I że Jake pojawił się w ich tam miasteczku, no i ona przyjeżdża. Dowiaduje się, że rodzice sprzedają dom. Dowiaduje się, że tak naprawdę to miasteczko wcale się tak nie zmieniło od czasów, kiedy ona wyjechała, czyli uciekła od Jake'a. No i rodzice oraz ta koleżanka mówią, żeby ona, broń Boże, nie szła do niego, żeby zamknęła już ten temat i żeby zapomniała o nim. Ona natomiast nie może i cały czas chce jakby zakończyć to tak, jak ona chce. Wdaje się z nim w ponowny romans. Próbuję wyczytać treść z okładki. I właśnie na tym się trochę przejeżdża, bo okazuje się, że Jake tak naprawdę cały czas jest takim młodym chłopcem, który myśli, że wszystko mu wolno. Jest dość specyficzny, jest gwiazdą, więc uważa, że wszystko mu można, że wszystko może, że wszystko mu wolno. Więc tak, duet ten pisarski, czyli Emma McLaughlin i Nicola Kraus, napisały też Nianie w Nowym Jorku i tamta książka też mi się podobała. Nie pamiętam już do końca, o czym była, bo bardziej pamiętam film ze Scarlett Johansson. Natomiast no, wiem, że one naprawdę dobrze piszą. Jestem ciekawa, czy nadal piszą razem książki, bo tego nie sprawdzałam, ale napisały dosyć sporo tych książek, tak jak widziałam. No jestem ciekawa, czy nadal piszą razem, czy piszą oddzielnie, czy w ogóle zaprzestały już pisać. Będę musiała to sprawdzić. Kolejna książka, teraz to już zostały mi same audiobooki. Dzisiaj strasznie słońce świeci, musiałam sobie zasłonić pół okna, a nadal mam tutaj jasno, więc taki poblask jest i nie mam jak tego zrobić już. Kolejna książka bardzo mi się podobała, bo to taka dla mnie trochę komedia, można powiedzieć komedioromans. Jest to książka Cała wieczność Glory Duke. Też właśnie w klimacie takim halloweenowym. Mamy tutaj Glorię. Gloria to autorka. Mamy tutaj Lily, która budzi się pewnego dnia i okazuje się, że została przemieniona w wampira. Ten wampir stara się trzymać nad nią pieczę, ponieważ bez zgody rady nie mógł nikogo zmienić. A zdarzyło się to z plotem takich wypadków, że Gloria była pijana. On zapytał się, czy może z niej się napić. Ona powiedziała tak i wtedy, kiedy on ugryzł ją, to ona wytrzeźwiała, ugryzła go na powrót. No i ten jad został w niej i budzi się wampirem. I Gloria... co ja mam z tą Glorią? Cały czas widzę to nazwisko autorki i dlatego... imię. No i ta Lily ma jakby pełne życie kompleksów i te kompleksy też mama cały czas w niej potęguje, ponieważ ma być ona idealną, chudą, taką szczupłą osobą z idealną pracą, natomiast Lily jest większą osobą, jakby więcej kilogramów waży, ma też pracę taką dorywczą, można powiedzieć, bo pracuje na nocną zmianę w jakiejś gazecie, która pisze jakieś podrzędne wiadomości.
Więc tak. No i ona całą tą książkę próbuje po pierwsze uciec od tego szefa wampirów. Próbuje też odnaleźć się w nowej sytuacji, ponieważ no, została przemieniona w wampira wbrew jej woli, nie była na to gotowa. No i jeszcze próbuje cały czas kompleksy swoje wyleczyć, bo jako, że została zmieniona w wampira, to do końca swoich dni będzie, czyli wieczność, będzie już większą osobą i nie schudnie, tak jak miała w planach. No i gdzieś tam w tle jest jeszcze romans. Właśnie Lily zaczyna romansować ze swoim stwórcą, można tak powiedzieć. Bardzo mi się ta książka podobała, przyjemnie mi się słuchało. Była wesoła. Była wesoła. Było też takich wiele mądrych w sumie stwierdzeń i mądrych przekazów w tej książce, więc naprawdę polecam przeczytać książkę Glory Duke. Cała wieczność. No i kolejny audiobook jest to książka, na którą dosyć nie musiałam długo czekać, ale z czytaniem jej długo czekałam i długo zwlekałam czytanie. Jest to książka polskiej autorki Julii Gaj. Drugi tom Geek Friend 2. Dzieje się ta historia wiele lat po wydarzeniach z pierwszego tomu i ja się muszę przesunąć, bo słońce też postanowiło się przesunąć. Wiele lat po wydarzeniach z pierwszego tomu. Oni w tym drugim tomie już studiują, no ale jak zaczynali studiować, byli parą, a obecnie od roku udają, że są parą przed rodzicami, a tak naprawdę nie są już parą. No i ta książka nie spodobała mi się zbyt. Po prostu spodziewałam się czegoś innego. Spodziewałam się jakby troszkę kontynuacji, ale nie aż tak zmienionej. Nie spodziewałam się aż tak dużo erotyki w książce, która w sumie jest niby nie jest dla młodzieży, ale wydaje mi się, że pierwszy tom był bardziej młodzieżową książką, w moim odczuciu. Wyszłam. O, już. I ta książka jest już bardzo przepełniona erotyką, a jednocześnie nasi bohaterowie jakby są bardzo dziecinni i główna bohaterka kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co chce w życiu robić i czego tak naprawdę pragnie od życia i czego chce i co jest jej bardzo potrzebne do życia. Z jednej strony chciałaby wrócić do swojego chłopaka, z kolejnej strony on jest znanym sportowcem na tym uniwersytecie. No i ona nie chce do niego wracać, bo czuje się zagrożona jakby czuje się zagrożona ze strony innych dziewczyn. No i on bardzo ją kocha, ale też zagubił się trochę w tym wszystkim, bo co wieczór ma praktycznie nową dziewczynę. No i tak, z jednej strony jest ta erotyka, z drugiej strony ci ludzie są tacy bardzo niedojrzali. Ja wiem, że jeszcze w takim wieku studiów to człowiek nie jest dojrzały, no ale ta nasza główna bohaterka Poppy zachowuje się wyjątkowo dziecinnie, infantylnie, więc te dwa światy jakby mi nie współgrają, ten pełen erotyki i ten świat pełen infantylności. Więc ta książka nie jest ani dla młodzieży, ani dla osoby dorosłej, która pragnie poznać historię tej dwójki, więc nie wiem, dla kogo targetowana jest ta książka. Na pewno nie dla mnie, bo ja niezbyt lubię aż tak erotyczne książki czytać. Czasem się zdarzy, zwłaszcza jak nie przeczytam opisu. Tutaj czekałam właśnie na drugi tom, więc też nie czytałam, żeby sobie nie zdradzać fabuły, ale po pierwszym zdecydowanie spodziewałam się czegoś innego. I teraz nawet w opisie, że książka zawiera treści nieodpowiednie dla osób poniżej 16 roku życia.
dobrze, że jest to zawarte, ale i tak wydaje mi się, że osoba, która wyszła, że osoba, która jakby przeczytała pierwszy tom, to jest właśnie gdzieś target młodzieżowy, czyli 14, 15, 16 lat. No i ten kolejny tom też taka osoba sięgnie. No i patrząc na Goodreadsa, to już by było na tyle, także tylko 4 książki przeczytane w listopadzie. Zaczęłam też właśnie Zmierzch w listopadzie, ale skończyłam w grudniu, więc już uznaję, że to jest grudniowa książka. Obecnie czytam nadal Pokrzywę i Kość, bo miałam ją skończyć w listopadzie, natomiast nie udało mi się tego zrobić. Czytam też Jeźdźca bez głowy, na którego znalazłam sposób, bo podsłuchuję trochę w audiobooku tę książkę i szybciej mi idzie, więc mam nadzieję, że już grudzień na pewno zakończy mojego Jeźdźca. No i słucham Księżyc w Nowiu i bardzo mi się podoba. Co prawda zostało tam jeszcze z 5 godzin, 6 godzin książki, natomiast czytam na przyspieszeniu, raczej słucham na przyspieszeniu i jakoś lepiej idzie i uważam, że ta parodia Zmierzchu, o której cały film zrobiłam, nie była tak zła, jak mi się wydawało właśnie po przeczytaniu pierwszego tomu. Wydaje mi się, że była na podobnym złym poziomie. I chyba nawet zaryzykuję ze stwierdzeniem, że filmy obecnie bardziej mi się podobają niż książki Zmierzch. Kiedyś było na odwrót, a teraz chyba, bo też jestem po maratonie jakby filmów, no to wydaje mi się, że książki, pomimo tego, że są płycej zrobione i wielu rzeczy tak naprawdę z filmu się nie dowiemy, to obecnie wypadają znacznie lepiej niż książka. No ale o tym też w ogóle opowiem w filmie, gdzie będę podsumowywać ten miesiąc. Także dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Życzę Wam miłego, słonecznego, zimowego tygodnia pełnego czytelniczych wyzwań. Do zobaczenia już za tydzień. Cześć!